Wychodzimy już z saloniku. Marika zadowolona? Zadowolona jak najbardziej. Bardzo smacznie zmieniłam zdanie. Bakłażan robił robotę, a do tego jeszcze, co ty przyniosłeś? Lasagne. Lasagna pyszna. Ale słuchajcie, była taka, nie temperatura, ale tak ciężkie powietrze w saloniku, że ja i Marcin mamy teraz zatkane nosy. Ale ja ci powiem jeszcze, że ja bym się dogadał z tym kelnerem. Kelner był najlepszy. Dobra, idziemy, bo nasz samolot już stoi. Jesteśmy, przeszliśmy, coś tam pani patrzyła na nasze plecaki, ale nie to, żeby złapać i płacić, tylko bo jak ktoś miał większe i takie z kółkami, to po prostu zabierają pod pokład. Ale że nasze są takie miękkie, można włożyć do luku bagażowego, także I spoko. wcale nie są duże. Tak. Powiem wam tak, jestem trochę zadowolony, też nie było pizzy, ale za to była lasagna i to dość sporo tej lasagne dzisiaj było. Jechało ładnie Tak. i quinoa i co to jeszcze było? I couscous, którego dawno nie jedliśmy. Było pysznie. Tobie też couscous kojarzy się z Cusco? Nie, Peru? z Anglią w sumie. Gotowałeś w Anglii jeszcze couscous i tak mi się z Anglią kojarzy. I bardzo dobrze, niech zabierają wszystkie te walizki, będzie miejsce chociaż dla nas w samolocie. Sporo tych walizek pozabierali. Pani jeszcze na lotnisku zmieniła nam miejsca, bo mieliśmy gdzieś w korytarzu, a będziemy mieli przy oknie. Jesteśmy już w samolocie, zobaczymy, czy linie lotnicze Iberia są przesądne. Jest 12, Hello. Hi. a teraz Hi. 14, czyli są przesądne. A my mamy na samym końcu, tak myślę, że na samym końcu, bo mamy 35 rząd. My mamy 35, widzę już wolne, 6, 7, 8 jeszcze, czyli 38 rzędów. My już w samolocie, pytałem stewardessy, będziemy lecieć jakieś 2 godziny 10 minut, ale to nie nasz ostatni lot dzisiaj, mamy 2 godziny na przesiadkę i później będzie jeszcze przed nami 11 godzin lotu. Także Ile? 11, Ja także jeszcze nic nie wiem. Jeszcze nie wiem jak daleko, dokąd my lecimy, ale 11 godzin. kawał drogi jeszcze. Tak, koło drogi. Długa podróż, już nawet chyba wspomniałem, że około 27 albo 30 godzin będzie w sumie razem. Ale jeszcze mamy relaks. W Madrycie na salonik pójdziemy, także coś tam sobie wypijemy i zjemy. Ponoć nie mamy tutaj jedzenia, a na następnym już mamy. No dobrze. Zobaczcie. Tak. A ja jak już mówiłam, nie wiem jeszcze nadal dokąd lecimy i póki co wiem, że Madryt i 2 godziny przesiadki. A pani jeszcze na lotnisku, bo tak było, że na lotnisku powiedzieliśmy, żeby pani nie mówiła głośno tej ostatniego miejsca, do którego lecimy, to Marika odeszła na bok i ja tam z panią załatwiłem wszystkie rzeczy i dopiero Marika podeszła na sam koniec. Pani mówi, fajny kierunek. Zobaczymy. Ja też nie wiem. A powiedz mi, może zdradzić, to będzie nasz nowy kraj, który jeszcze nie Nie byliśmy. mogę ci tego zdradzić. Widzicie, on nic nie chce powiedzieć. No i tak trochę tam gadałem za dużo. Ale ja nic nie szczaiłam, więc nie wiem dokąd lecimy. Ale jaja, bo mamy godzinę i 40 minut do następnego lotu, a okazało się, że wylądowaliśmy na terminalu 4, a musimy zmienić na 1 i musimy wyjść na zewnątrz. Gracias. Tak, musimy wyjść na zewnątrz i później jeszcze raz kontrolę bezpieczeństwa przejść, także śpieszymy się. Już nie patrzymy teraz, bo ludzie tutaj trochę jak ślimoki wychodzą. Wypili pewnie trochę wina i... Gdzie tak biegniesz? Co? Gdzie tak biegniesz? Chodź, będzie Idziemy, dobra, szybko, No. szybko. A lotnisko tak wydupczone, że końca nie widać. Ogromne. Ja nadal nie wiem dokąd lecę, więc Marcin już sprawdził, jak tam na tej tablicy. S35 musimy znaleźć szybko. Czy tam były eski? Nie widzę, dobra, idziemy. Nie, Eskę musimy tutaj. Tu jest Salida. Tak. Tak wam mówiłem, że duże lotnisko. Tutaj SK jest 25 minut jeszcze musimy iść. No tam końca nie widać tego lotniska. Okazało się, że jeszcze mamy ponad 20 minut i musimy dojechać pociągiem. Właśnie odjechał jeden, także no jeszcze nam trochę to... Dosłownie sprzed nosa. Tak. Tutaj coś zaraz musimy rozczytać trochę. Jest nasz pociąg, wsiadamy. Ponoć krótko jedzie, tylko 4 minuty. Jesteśmy już, jechaliśmy 5 minut tym pociągiem. Teraz zobaczcie, niby schody te same, a jednak nie. Tam nas rozdzielili. Tutaj ludzie, którzy idziemy teraz, no to którzy mają paszporty europejskie, czyli te z Schengen, a tutaj ludzie, którzy tych paszportów nie mają. Będą
ich pewnie bardziej sprawdzać, tak bym obstawiał. Albo jakaś pieczątka jeszcze, a my pewnie przejdziemy jakoś szybciej, tak? Może nawet bez tej kontroli, tylko że się kładzie ten paszport. Zaraz zobaczymy wszystko. Wszystko na biegu dzisiaj. No, Która tak jest? mamy 23:10, 11. To jeszcze mamy godzinę 20 minut. Jeszcze chcemy do tego saloniku zajść, także śpieszy nam się. Jesteśmy w saloniku, a tutaj co, nie ma nikogo z obsługi? Wchodzimy za darmochę? Tam fajny Dobra, jest. siadamy szybko, tam jest jakiś stolik brudny. Mamy z jakieś pół godziny, to już Siadamy na spokojnie. Możemy Tak tam na sobie usiąść, no, pod ścianą, ale ty nie możesz patrzeć na wyświetlacz, moja droga, A, no jeszcze. dobra. Akurat dobrze, bo nie będziesz widzieć. Oprowadzę Was szybko, co tutaj mają do jedzenia. Widzę jakieś desery na początek. Mnie desery nie interesują, ja bym wolał coś na ciepło. Tutaj są jakieś sery, szynki, owoce, to też mnie to nie interesuje. A coś na ciepło? Aha, z tej strony może być, ale tu już nic nie ma. Pozabierały panie. Bar nie najgorszy, tutaj już butelki jakieś stoją, nalałem 2 szklanki whisky. Są też wina, patrzcie, nawet są jakieś lepsze, albo pewnie chodzi o to, żeby temperaturę trzymać. Tak, to pewnie zależy jakie wina, 5 stopni. Dobra, na początek drineczek. Szybko minęło, mamy jeszcze z jakichś chyba 5 albo 7 minut do naszej bramki, w sumie do tych esek, więc już wychodzimy. Za niecałe 40 minut odlatuje samolot, więc no, musi też pamiętać, że na te dłuższe wyprawy te samoloty latają. Jakby boarding jest trochę wcześniej i jakby też wcześniej zamykają wejścia, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak to na każdym lotnisku, no turystę muszą przepuścić przez sklepy, dlatego jeszcze 5 minut mamy do swoich bramek po to, żeby coś kupić. I My już lotnisko tu się jeszcze nie zarobi. zatrzymujemy, nie zagaduj mnie, szybciutko Ja cię idziemy. tutaj, moja droga się tak stresuje i gania mnie tutaj. Gdybym wiedziała, dokąd lecimy może, to też by było troszeczkę inaczej. Choć ja zawsze lubię być wcześniej pod bramką, bo jak wiecie, u nas wszystko na styk. A ja nie za bardzo tak lubię później biegać, szukać, później się coś jeszcze okazuje. O, mówiłam, tu są jeszcze chyba jakieś bramki. Pamiętam, Także nigdy nie pamiętam wiadomo. jak w Bangladeszu mnie wieźli takim samochodem bezpieczeństwa do samolotu, Ojej. bo sam zostałem, też zasiedziałem się w saloniku. Dobra, idziemy szukać naszej bramki, 35 numer. Jakby mnie wysadzili i kazali zgadnąć, na jakim jestem lotnisku, no przez te szynki od razu bym wiedział, że jestem gdzieś w Hiszpanii. Dobra, ale tutaj już widzę, też wszystko powoli zamykają. Nawet u nas wszystkiego nie było już w saloniku. Było tak, że do 23 na ciepło, a później już nic. Mari tak wywaliła, że no nie mogę jej dogonić. Zwróćcie teraz uwagę na strzałki, zaraz Wam to pokażę. Patrzcie. Tutaj patrzcie, jest strzałka w dół. My musimy iść dalej i w dół to jest, że się idzie w dół najczęściej. A jak się idzie prosto, to jest strzałka po prostu do góry. A tutaj A jest my na chyba odwrót. tutaj. Tutaj, tak? 35. Spokojnie. Tu chyba. Wchodzimy już pomału na pokład, Marika. Chodź, dobra, chciałem Ci dać bilet, ale chodź pod ten. Dobra, jeszcze nie patrzę. Nie patrz jeszcze na telewizor, ja Ci powiem, kiedy możesz patrzeć, kiedy będzie dobrze, kiedy będziesz dobrze widziała. No myślę, że się możesz odwrócić. Ale to stresujące. Ale jeszcze, to jeszcze nie, jeszcze trochę bliżej, może nagramy, żeby było wiadomo, żeby było widać. Dobra, możesz spojrzeć. Wiedziałaś? Nie, ale chciałam. To było moje marzenie. Naprawdę? Naprawdę, możemy tam 3 miesiące zostać. Daj buzi. O. Okej, wchodzimy super. na samolot, bo już nie ma kolejki. My mamy siedzenia 51, tutaj jest biznes i pierwsza klasa, ale to nie my. My musimy iść na koniec samolotu, tam daleko. Mamy nasze miejsca, samolot był pełny, musimy siedzieć w środku, ani przy oknie, ani z jednej, ani z drugiej strony. Także o, tutaj A mamy bagaże mamy w ogóle, siedzimy 51 miejsce, a bagaże musieliśmy zostawić 32. Tak, Także tutaj tyle, wszystko było full. tyle ludzie z Hiszpanii zabierają do Kolumbii. My już siedzimy, o właśnie ruszył samolot, zobaczcie, tutaj mamy 8000 kilometrów. O, no właśnie, pilot jeszcze coś tam gada. 8030 km. Tutaj jest godzina teraz w Bogocie, czyli mają 17:30. U nas jest 30 minut po północy, 7 godzin różnicy, a tutaj tak będzie wyglądała trasa. Ciekawe jak będzie leciał, czy tutaj do góry? Coś mi się wydaje, że będzie leciał bardziej tutaj nad Miami. Ale zobaczymy na trasie. Lekko po ponad godzinie podali nam jedzenie. Tutaj jest jakaś szarlotka, tak wygląda. Tutaj jest quinoi, jakaś sałatka i ja mam meatballsy, czyli powinny być jakieś kotleci. O nie, pastę mi dała też. Jak to się stało? I said meatballs. Zaraz zapytamy. Zapytałem i pani mi wymieniła, choć ta pasta wygląda całkiem nieźle. Nawet serowo. A ja mam coś takiego, kulki mocy, Oj, ładnie też w wygląda. sosie i tu nie wiem co to jest, ale wygląda jak jakiś ziemniak zapiekany miał być. Zobacz, Pięknie normalne to wygląda. sztućce. Sztućce, a nam ostatnio, raczej mi ostatnio zabrali nożyczki takie okrągłe z apteczki.
Przecież tym też można by było krzywdę zrobić. Dobra Mariczka, bierzemy się za jedzenie smacznego. Jak się? Prawie spałaś? Prawie spałam, oglądam film. Mamy 4 minuty do lądowania na lotnisku. Jak się nazywa lotnisko? Eldorado. Trafiamy do Eldorado, Marii. No, super. Zaraz Wam pokażę, jaką trasę pokonaliśmy. Pospaliśmy dość sporo. Ja to z 5, Marii z 6 godzin. Patrzcie. Tutaj start z Madrytu przez cały Atlantyk. I tutaj wlecieliśmy nad Wenezuelą tylko. I jesteśmy już w Kolumbii. Kolumbijczycy też klaszczą. Mamy już podsumowanie lotu. Tyle przelecieliśmy, 8030 km. Najwyżej lecieliśmy 12 208 metrów i najszybciej to było 938 km na godzinę. No to już bardzo szybko. Samolot jeszcze jedzie, jeszcze nie zatrzymał się do końca. Zobaczcie, Kolumbijczycy już wysiadają. Jesteśmy już, wychodzimy z samolotu, ale czuć, że jest zimno, jest 11 stopni. Były takie turbulencje 3 ostatnie godziny, jak lecieliśmy, że serwisu nie było, był tylko serwis na początku, dostaliśmy jedzenie, a kolacji i jakiś tam przekąsek już nie dostaliśmy. Godzina od wylądowania, a Marika jest ze swoją 49. pieczątką. 39. 39? Nie, 40. 49, Po tak. tych tylu godzinach podróży już mi się samej powiedziało. Jeszcze jeden kraj i będzie okrągła 50. Dobra, zejdziemy szybko. Tak, idziemy teraz, zalogujemy się na internet tutaj na lotnisku, bo darmowy był tylko pół godziny, więc wcześniej tego nie robiliśmy, a nie mamy internetu kolumbijskiego, więc logujemy się i zamawiamy sobie Ubera do naszego B&B. Chcieliśmy wziąć wózek, a pani mówi, że nas, że $3. No to nie bierzemy, idziemy dalej. Kurtki założone, jak już widzicie, ja miałem, Marika teraz założyła, bo na dworze jest 11 stopni tylko, jest koło która godzina? 5:30 gdzieś? No, nie wiem. No, nieważne. Wychodzimy, zalogowaliśmy się już do internetu, mamy 17 km do naszego apartamentu, no i sprawdzałem już Ubera, będzie to nas kosztować około 30 zł. Jakbyście tutaj byli, to internet na lotnisku jest tylko na 30 A już minut. mówiłem. Tak. A, mówił, no dobra, to już. A mi tak nogi spuchły, że 2 buty teraz włożyłam. Całe podróż, w sumie cały dzień, wczorajszy i dzisiejszy, bo w sumie my jesteśmy już ponad 20. Prawie, no to już teraz około 30 godzin 30 będzie. godzin na nogach. No to tylko na pierwszym locie miałam normalne adidasy, później już klapki, cała Wenecja i Madryt i cały lot. No, a adidasy ciężko było teraz włożyć. To wyobraźcie sobie, jak moje skarpety dzisiaj, bo ja nie ściągnąłem ich O. nawet na minutę. Nie chcę tego wiedzieć. Musieliśmy wjechać na drugie piętro na odloty i szukamy końcówka Marcin. 399, on już gdzieś tu niby A, stoi. no, tak. Zaraz zobaczymy. No ciekawe. No dobra, poszukamy. Po lekkich problemach mamy okej. już. Tak, zaraz gdzieś tam podjedzie. Dobra, spokojnie. Słyszycie już muzyczka, hiszpański klimat. Jedziemy, 25 minut nam to zajmie. Jesteśmy, 25 minut, tak się nazywają nasze apartamenty. Idziemy do środka, to ja, to Marika, to nasza Buenos dias. taksuwa. O, jest jeszcze ochrona nawet. Bogota budzi się powoli do życia, słychać nawet jakąś tam muzykę. My zapłaciliśmy 30 zł więcej, że jak przyjedziemy do tego apartamentu o 4, 5, 6 rano, że będziemy mogli do niego wejść. On nam zarezerwował tą nockę, my właśnie to dopłaciliśmy przez aplikację B&B. No i myśleliśmy, że wejdziemy, a jednak nie wejdziemy, dopóki właściciel tego apartamentu, a jest przed godziną 6, no to pewnie śpi, nie potwierdzi w systemie. My od nas pieniądze wziął, wysłał nam wszystkie potrzebne rzeczy, czyli klucz do drzwi, wszystko, kody, wszystkie tutaj do bramy. No, a okazało się, że nie zmienił nic w systemie i tutaj ochrona w tym apartamencie nie chce nas wpuścić, więc musimy czekać, aż odbierze telefon, pewnie wstanie, odbierze telefon i dopiero potwierdzi, że tak, że zgodził się na to, że my możemy być od tej wczesnych godzin porannych, żebyśmy mogli wejść. Więc nie ma wyjścia, no próbowaliśmy ich tam przekonać i pokazywaliśmy im te potwierdzenia w aplikacji. No nie da rady, no uparci są. No z jednej strony to dobrze, bo to jest ich robota i no muszą tego pilnować. No i zapytałem, czy można coś tutaj zjeść dookoła. To pani mi powiedziała, że tu na światła i w lewo jest jakaś restauracja otwarta 24 godziny na dobę, więc idę, wezmę jakieś śniadanie, kupię, bo przez to, że nam nie dawali jedzenia, tak jak wam mówiłem, w samolocie, bo były turbulencje, no to trochę zgłodnieliśmy. Obracam się jeszcze za siebie, bo nie wiem jeszcze do końca jak reagować. Są tu jakieś wypieki, widzę, na gorąco, jakaś restauracja otwarta. Co my tu mamy? Musimy się nauczyć tych potraw, jeszcze nie wiem co tu jest. Tu widzę jest sklep pewnie jakiś, to też dobrze. Wiedzieć jakiś supermarket blisko naszego hotelu, ale market, okienko jest tylko, pewnie można coś zamówić, ale o której otwierają może o 6. No dobra, idę z jakąś tam bułkę, kupię coś tutaj, co widziałem, te pootwierane
O właśnie to, tu już kolejna osoba, zobaczcie, plecak z przodu pani ma, tam widziałem też chłopak z plecak z przodu. Biorę jakieś tutaj przysmaki, przekąski, mam też pieniądze, zaraz wam powiem skąd mam pieniądze, mam 100 000 peso kolumbijskich, a mam te 100 000 peso z tego powodu, że byłem tutaj 7 lat temu. Patrzę, gdzie mój hotel. 7 lat temu i mi zostało, no to teraz to jest jakieś 90 zł warte. Nie pamiętam, ile wtedy było do złotówki, ale tak. 100 000 mam, więc na taki początek właśnie na jakieś przekąski będziemy mieć. Nasz książę w końcu wstał, właściciel tego apartamentu i oddzwonił. Już ponad godzinę tutaj stoimy. Także tak, już nas wpuszczają. Mamy to, wpuszczają nas, zdjęcia porobili, kurczę, sprawdzają tutaj ładnie. Ochrona nas prowadzi. Wchodzimy już do naszego apartamentu. 103 zł wychodzi za nockę. Patrzcie, wow. tutaj mamy 13 piętro, widok na miasto. Będziemy spać i oglądać, podziwiać widoki. Tam nawet góry widać, patrzcie, pięknie. Poczekamy, tu jest ten taki słynny budynek. O, Wow. zadowolona? Aha, Super. roleta jest, tak mówię, jak Roleta tutaj jest, spać. tak. Mamy super. sofę, mamy stół, też mamy internet, ponoć dobry. Miejsce do pracy, lodóweczka. Tak, można coś ugotować. W lodówce nic nam nie włożyli. Dobra, wybaczamy. Jakiś garnek, jakaś patelka jest, można coś ugotować. Super. A tutaj? Ekspres. Ekspres do kawy. O, jest na O mikser. kurczę, gdzieś tu się światło pali. Josie. To nie to, gdzieś z tamtej strony, albo w środku może. Nie widzę, dobra. Tu nie, też nie. Też nie ma. Dobra, pokażę wam tak, no po ciemku. Jest kibelek, no i też prysznic ładny, pięknie. Dobra, ja się muszę wykąpać po tej, no 30-godzinnej podróży. No tak, jak z domu wyszliśmy plus 7, 13. O, nawet więcej chyba. Dobra, Nie, bo my wyszliśmy o 6 rano. o 6 wyszliśmy. A tutaj jest 6 rano, czyli plus 7 jeszcze. Tak. O, No to już grubsza matematyka już. 32 godziny teraz mijają właśnie. tak. Witajcie, telewidzowie! Teraz będziemy musieli się przedstawić, bo witajcie z Kolumbii. A dokładniej z Bogoty. Z Bogoty, tak. To jest nasz pierwszy dzień w Bogocie. Przespaliśmy się trochę po dość długiej podróży, bo ponad 30 godzin byliśmy w podróży. Teraz idziemy pozwiedzać trochę. W sensie nie mamy jakichś jeszcze planów, po prostu idziemy zjeść coś, zrelaksować się, no bo ten dzień dzisiejszy też. Ja jestem wypompowany. Ja Nie też. odyspałem tego dnia. Ja też niby w samolocie przespałam, myślę, że koło 7 godzin. Ty tam mówiłeś chyba, że 6, ale ja coś czuję, ja tylko się obudziłam, patrzę 28 minut na wyświetlaczu i mówię, zaraz, a śniadanie, a coś? I jakby tak wszystko to przespałam, te turbulencje gdzieś tam na chwilę się przebudzałam, ale to był taki, Aha. nie wiem, sen na jawie. No właśnie, więc tak, no i tutaj jak dojechaliśmy, pospaliśmy, ale jesteśmy ponad 2000 metrów nad poziomem... 2600. 2600. No i wydaje mi się, że przez to właśnie mamy nosy zatkane i jakoś tak się czujemy, wiecie, jeszcze musimy się przyzwyczaić do tej wysokości. W Bogocie dopiero lato idzie, ale widzimy, że jest deszczowo i pokazuje nawet, więc wróciliśmy się po... Nie zdążyliśmy w sumie wyjść. Ja mówię, wróćmy się jeszcze i teraz zobacz, widzisz? Pada. Góry nachodzą. Pada już? No pada, widzę takie te... O, no dobra, tam widzę jakiś plac jest. Idziemy. No ale zakładamy płaszcze, idziemy, no co? Wychodzimy z naszego hotelu, od razu widzę, że ktoś tutaj wyciska świeży sok z pomarańczy. Po drugiej stronie ulicy zobaczyliśmy takie menu. Taka restauracja lokalna, widać sami miejscowi. No i takie menu kosztuje 15 000 peso, to jest około 15 zł. Tutaj widzę, że też popularne jest czyszczenie butów. Pucy butów jest tutaj sporo. Jeszcze nie wiemy, ile co kosztuje, bo to mówię, pierwsze dni, no musimy się rozkręcić. Są też takie popularne kurczaki jak w KFC, no i też to widywaliśmy w Peru. No i tutaj macie ceny. No mówię wam, jak będziecie brać 1 do 1, tylko ucinacie tutaj 3 zera, no to 18 zł, powiedzmy trochę mniej będzie, tak? Taki zestaw. To jest bank, który prawdopodobnie pobiera najmniej prowizji w Kolumbii. Słyszeliśmy, że nie ma takich, które nie pobierają. Spróbujemy. Nie wybraliśmy jeszcze tych pieniędzy, można wybrać 2 miliony, a to jest około, no powiedzmy 1900 zł będzie, może nawet trochę mniej, a mamy przelane na Revoluta, tak żeby można było ten 1 milion tylko wziąć, więc chcemy zrobić tak, żeby jedną prowizję zapłacić, a wybrać maksymalnie z tego bankomatu. Tak samo robiliśmy w Tajlandii. Tak. Doszliśmy do jakiegoś placu, ja widzę, że tutaj sprzedają dużo rzeczy i takie ciuchy właśnie, jakieś małe sklepiki. Mari sobie tutaj podziwia teraz. Bardzo mi przypomina to Boliwię. Dobrze, Boliwię, Tak, La Paz. Boliwia, podobnie Góry właśnie. tak samo mamy z tyłu, takie co chwilę ktoś stoi, gdzieś coś sprzedaje i mało uśmiechu póki co. Bliżej właśnie im do Boliwijczyków niż do Peruwiańczyków, tak zauważyli. zdecydowanie. A właśnie, jesteśmy niedaleko centrum takiego historycznego, więc tutaj zobaczcie, już się zaczynają piękne budynki. Jak wiecie, biznes nie lubi próżni i tutaj wydają Boliwijczykom paszporty, a jak ludzie wychodzą z nowymi paszportami, no to panie już stoją tutaj i sprzedają takie
pokrewce na paszporty. Pierwszą sprawę, którą chcieliśmy załatwić, no to kasa w bankomacie, a druga sprawa, no to SIM-karta, więc idziemy do Claro. Podpytałam trochę pana, właśnie w międzyczasie chyba słyszeliście moje Ola, jak Marcin coś wam opowiadał. I pan powiedział, że w Claro nie kupimy karty SIM, musimy przejść na drugą stronę, tam kupimy za 5000 kartę, później możemy z nią tutaj wrócić, zarejestrują nam i kupimy jakiś pakiet, który nam odpowiada. Około 35 000, czyli no właśnie to niecałe 35 zł, karta na miesiąc z 30 gigabajtami. Zaraz to sobie sprawdzimy, a co ja zobaczę. Tutaj mają oficjalny sklep, a kartę musimy kupić w czymś prywatnym takim. Mamy już nasze karty SIM, dałem 20 000, pani tutaj, co jaja są naprawdę, no pani teraz nam wydaje resztę, no i będziemy musieli iść doładować do oficjalnego sklepu z tej sieci. Były 3 różne opcje tych kart, nie tylko Claro, tak samo Tigo i jeszcze jakaś jedna, której nie znałam. Tigo mieliśmy w Boliwii, w La Paz. Wtedy jak nam internet siadł, no to tam szybko na zajęcia robią właśnie z tej karty, ale powiedzieli, że Claro jest taka uniwersalna i że będzie działała w całym kraju, a to Tigo jak się gdzieś na takie wioseczki jedzie, to już może być gorszy sygnał. Marii, duży plus dla Kolumbii, że nie zbierają żadnych danych, poszliśmy tylko doładować kartę, nie chcieli żadnego paszportu, dowodu, nic, jak się nazywamy, tylko pani doładowała te numery, wzięła z kartki Tak, i tyle. szybciutko, pyk, pyk, nie wiem, nawet 5 minut to nam nie zajęło, no mega szybko. Teraz już czas coś zjeść, wybrać pieniądze, teraz możemy doładować konto, iść wybrać pieniądze i coś zjeść. Tak, około 30 zł wyszło za 30 giga. Nie najtaniej, bo doładowywaliśmy nawet tutaj w tych krajach, myślę, że o połowę. Wczoraj też podpytaliśmy trochę na lotnisku i pani nam powiedziała za 80 giga. $25. $25. No czyli to samo mniej więcej co tutaj, bo teraz dopytałam za $80, pani powiedziała 100 000, tak? To jest jejku, z tymi zerami mi się tutaj zawsze myli. 100 000, więc mniej więcej ta sama kwota by była co na lotnisku. Ale stwierdziliśmy, że w każdym momencie można doładować te karty, więc póki co bierzemy 30 giga. Zobaczcie, jakie awokado Mari znalazła na ulicy. No pięknie, od razu mi się Peru przypomniało. One są jak masło, można smarować mięciutkie. Aż sprawdzę cenę, jaka jest, ile to by było w Peru. Ostatnio oglądałam filmik. A ile pani powiedziała? Siete. Znaczy 7 tysięcy, to będzie z 6,70, 6,30 będzie kosztowało, podejrzewam. 6,36. Tak, no widzicie? Tak, no ale konkretne, takie 2 awokada w Polsce. Ale nie najtaniej. No może tak dla nas, dla turystów powiedziała. Zaraz podpytamy w innym miejscu. Wypłacamy 2 miliony, czyli będzie 1900 zł prawie. I zobaczcie, 22 000. O, zniknęło, wcisnąłem coś. O, chyba za długo. A nie. Liczy co? Idzie. A nie wcisnęliśmy nic, tylko nacisnęliśmy coś tam na wyświetlacz. Czy nacisnęłaś? Nie, no wydaje mi się, że też nie A kliknęłam. liczy, już dostałem teraz właśnie powiadomienie z Revoluta, że będzie. No i będą 2 bańki. Zobaczymy w jakiej walucie, w sensie jakie duże banknoty są. Bo myślę, że 2 miliony, no to wypłaci w jakichś pewnie największych. 50. O 50. kurno, 50 nam wypłacił. To Sporo waluty. Karta. No i moi drodzy, to kolejny kraj, w którym jesteśmy milionerami. W sumie ja mam 1 bańkę i Mari ma 1 bańkę. Ale Jakie to uczucie? no bardzo dobre, w końcu mogę iść na zakupy, na kawę, na ciastko. Są pieniądze. Tak, bo w sporo miejsc tutaj nie można płacić gotówką, jest napisane od razu, że... Znaczy nie można kartą, jest od razu napisane, że gotówka. Pani dała nam taką przekąskę do spróbowania. To jest kokos w jakimś cukrze, karmelu trochę. Jak w smaku? Dobry, bardzo dobry. Powiem wam, że dobra przekąska, tylko taka no dość mocno słodka. Dużo na pewno cukru ma w sobie. Bo ten cukier jest raz oklejony. Wróciliśmy do miejsca, którego już pytaliśmy, za 15 można tutaj zjeść, 15 000. Tak, to będzie 13,50 powiedzmy. Dobra, siadamy, zaraz zobaczymy, co tutaj jest do zjedzenia. Zamówiliśmy już nasze jedzenie, zaraz wam pokażę, jak one będzie wyglądało. Pani już smaży tutaj kurczaki. Tutaj są jakieś dodatki w tych garach. No patrzcie, czysto jak w Indiach. 15 000 to jest dokładnie 13,60. Tak, ja mam jakąś jeszcze kość tutaj w swojej zupie. A zupa to z kukurydzą i też widziałem u Mariki już jakaś fasola pływa. Mari mówi, że podobna jest w smaku do zupy w Peru. W Peru, bardzo podobna. Trochę brakowało soli, już dodałam i no, rewelacja. Ja już swoją zupę zjadłem. Tu już jest nasze drugie danie, ale kurczak widać świeżo usmażony. Dość spora porcja. Moja droga coś się ociąga z tą zupą. Pewnie będę ją kończył. Powoli. Bardzo dobra, ale ja jeszcze nie aż tak bardzo Ale głodna. syta, zobaczcie, to jest cała micha i cały czas jak w Polsce grochuwa, patrzcie, nawet lepiej. Do tego dostaliśmy jeszcze limoniadę. Lemonada. Lemonadę jest. Tak, z cytryny. Trochę cukru jest, ale taka kwaskowa nadal, bardzo dobra. Ja swoje prawie że wyzerowałem, zostawiłem tylko trochę maniok, Mari trochę więcej,
ale porcje takie, że Nie do przejedzenia ciężko dla mnie. to przejeść. No. No i płacimy 30. Bueno, Bueno, muy bueno. Rico, Lo sí. importante es que queden bien y salgan felices. Cukiereczki Gracias. jeszcze dostaliśmy. Kawa? Kawowe. O, no właśnie, bo potrzeba nam De energii. café. Gracias. Gracias, ciao. Ciao. Gracias. Pogodę mamy w kratkę, no i wiemy o tym, że taka pogoda, no i wyszliśmy i znowu zaczęło padać. Ludzie tutaj z parasolkami chodzą. My mamy płaszcze, jak coś to w te płaszcze wskoczymy. Na razie idziemy tak, wiecie, pod tymi dachami tutaj, żeby jak najmniej padało na nas. Weszliśmy do sklepu po wodę i patrzymy, że zobaczcie, taka butelka wody kosztuje no prawie 3 zł. No to lekka przeginka jak na Kolumbię. Myślałem, że będzie taniej, w sensie, że wiedziałem, że w Kolumbii jest trochę taniej niż w Polsce, ale żeby woda 3 zł To litrowa. i to litrowa właśnie. A to 1,5 litrowa, A 5,700. 5700. Pamiętajcie, że prawie że 1 do 1 liczymy. No nieźle. Wróciliśmy do pokoju, ten deszcz jeszcze pada, więc nie będziemy się kręcić, bo mamy tylko jedne buty, nie chcemy też zmoknąć. A druga sprawa to nie doszliśmy jeszcze do siebie po tej podróży. Ja to jestem wywalony, ale to też z tego względu i chodzę po tych ulicach, ciężko mi się oddycha, bo jesteśmy na wysokości 2600. I ostatnio miałem też problem na 2100 chyba nawet jak byłem w Indiach i nawet krew mi z nosa leciała, więc też nie chcę się jakoś przemęczać dzisiaj. Odpoczynek? Odpoczynek. Jutro ruszamy zwiedzać. Czyli dobra, odpalamy Netflixa. O tak. Marika została w pokoju, nie wychodzi. Ja idę znaleźć coś na kolację i przejdę się jeszcze w takie dość popularne miejsce, tutaj na taki plac. Mam nadzieję, że tam będą coś sprzedawać do jedzenia. Nagrywałem przy swoim apartamencie, a pani przyszła i mówi, żebym nie nagrywał tak telefonem tutaj, żebym go schował. Biznesy z ulic też powoli znikają. Widzę, że też tutaj sklepy się zamykają powoli, a jeszcze 20 nie ma. Jakiś piękny kościół przede mną, w dzień pewnie lepiej wygląda. Tutaj widzę, że pani sprzedaje jakieś mięso. To wygląda na kurczaka. A, widzicie, kurczak, wołowina i kukurydza. Quanto cuesta? 8. I to mi się podoba. Tutaj chłopaki jedzenie sprzedają, jakieś burgery, kebaby, a tutaj znowu chłopaki drinki, piwo. Patrzcie. Jeszcze taką knajpę po drodze spotkałem. Zobacz, cigateria i tutaj jeszcze jakieś zdjęcia robią. No i chłopaki siedzą, piwo piją, oglądają mecz, słuchają muzykę, także wezmę jedno, wypiję z chłopakami. Salut! Cheers! Właśnie dochodzę na plac Plaza de Bolivar i patrzcie, jaki tutaj jest budynek. Patrzcie, to jest katedra pewnie jakaś albo jakiś duży kościół. No pięknie to wygląda, w dzień pewnie robi to fajny efekt. Zaraz podejdę trochę na środek, będzie bardziej to widać. Tutaj też jakiś budynek, nie wiem jeszcze co to jest. No ogólnie piękny plac, ale liczyłem, że tutaj będzie można coś do jedzenia więcej kupić. Tutaj jest lampa, przeszkadza jeszcze trochę, więc przejdę trochę w bok. Nie, no ja tutaj muszę wrócić w dzień. Patrzcie, jaki tutaj piękny budynek. Kolonialny, oczywiście tutaj Hiszpanie siedzieli też. Tak samo jak w tych innych krajach. Tam też jakiś budynek jeszcze żółty. No ale to dzisiaj nie będę też zwiedzał, tutaj nie będę latał. Na pewno tutaj w dzień wrócimy. To jest jakiś budynek rządowy. I patrzcie, tutaj coś spalili. To jakaś demonstracja chyba jest. Patrzcie, zobacz. Spalili coś, pewnie jakaś demonstracja przeciwko, nie wiem, obstawiam. Rząd im pewnie nie pasuje, no bo przed czym mieliby tutaj demonstrować. Ale słyszę, tam gdzieś nawalają, zaraz zobaczę o co chodzi. Chłopaki tutaj z jakimiś kamerami chodzą. Nie, to pochodnie, o. To nie te. O, idą w tą stronę, patrzcie. No ciekawe o co im chodzi. A to policjanci, patrzcie, odznaka policyjna. To raczej policjanci chyba, albo wojsko jakieś, nie wiem, jakieś służby. Kolumbia. Zero komunizmu. Ale trafiłem, teraz rozpalają jeszcze te pochodnie tutaj. Patrzcie co tutaj się dzieje. Wcześniej krzyczeli zero komunizmu. To jeszcze tutaj spalą jakąś flagę. Antykomuniści, zobaczcie. Podpalają teraz jakąś flagę. Coś tu było napisane. Widzicie, co tutaj kolega opowiada? Si.
Nie zdążyłem nawet przeczytać, co tutaj było napisane, było lekko, ale coś im tutaj nie pasowało, że to spalili. Ale zobaczcie, ani tutaj policja nie reaguje, stoją sobie tylko, ale to pewnie tacy, co zawsze tutaj stoją. Nie ma tutaj jakiejś ekstra policji ani służb. Po prostu sobie manifestują. Słyszałem o tym, że oni tutaj mają temperament właśnie do czegoś takiego. Coś tu się dzieje, ustawili się. Nawet dali mi do nagrywania tutaj na żywo, żebym im tutaj coś pomógł. Leci. Viva Colombia. 400 osób ogląda na żywo. Coś im nie pasuje ten prezydent, który jest teraz. I dobrze się przy tym bawią. Na razie przestali śpiewać, teraz wzięli się za takie wywiady, bo tutaj kilka osób robi live'y na jakichś tam platformach streamingowych. No i teraz właśnie coś tam opowiadają, jaki ten prezydent zły, tak z tego co gdzieś tam wyłapałem, bo cały czas puta prezydent, coś tam. To jest dobre, robią taką herbatę, gorący wywar, owoce nawrzucane, jakaś tam trawa widzę i zalewają to różnymi alkoholami, jakie chcecie. No tutaj jest dość zimno, więc nie dziwię im się, że tak się rozgrzewają. Ten kościół jaki ciekawy, jakie kolory ma, takie ciężko powiedzieć jaki to jest teraz. Jakiś brąz, bordo, nie wiem. I tutaj mieszany z żółtym, no bardzo ładny kościół. To trochę wygląda jakby tutaj bezdomni żyli, choć bezdomnych też można gdzieś spotkać, ale ludzie tutaj bardziej handlują i to takimi rzeczami, no coś jak u nas pchli targ, no wszystko co mają to handlują. Ola, senior mnie tutaj zaczepia. Wszystkim handlują jakimiś pierdołami, nie? Patrzcie. Biorę sobie taką empanadę, kolumbijskie danie, robione na głębokim oleju, tam słychać nawet coś już się smaży. Biorę jedną na spróbowanie. Tu jest tak, że sobie jeszcze nakładacie te sosy. Tutaj jest jakaś cebula, salsa. No jest wybór tutaj różny. No i nakładacie sobie tutaj do środka i zajadacie. Zatrzymałem się jeszcze w jednym miejscu. Tutaj jest jakiś uniwersytet, więc sporo młodych ludzi tutaj jeszcze jest i zajada sobie. Wziąłem sobie jeszcze inną przekąskę, aczkolwiek to... A nie, tamto co było co innego. To jest arepas, jajka, jakieś mięso w środku. Powiem wam, że klimat na ulicach Bogoty jest niezły. W sporo miejscach są właśnie te murale. Ja tu jeszcze mam kawałek gdzieś do domu, patrzcie, gdzie nie spojrzycie to murale. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że jesteście, wielkie dzięki, że oglądacie, komentujecie, lajkujecie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym.